Dzień dobry. Ale piękne barwy ma siedlisko. Ślicznie. No dobra, już idziemy. No przepiękne kolory. Tylko tu jeszcze coś muszę wykombinować. Tak mi chodzi po głowie, żeby do tego wykorzystać trochę kamieni i zrobić tutaj taki murek oporowy. No nie wiem, sporo pracy, a trochę ryzyko, że nie będzie ładnie. Kiedyś to zasypię i tyle. Jak okaże się, że to jest nieładnie. A to działa.
Zimno dzisiaj, tak wieje, zimny wiatr. No to tak to wyszło. Jak zwykle trochę trudno ocenić, bo jest to jakiś tam etap przejściowy, zupełnie inaczej to pewnie będzie wyglądało, jak dojdą kwiatki, bo Marta tutaj w tej glinie wzbogaconej pewnie kompostem zechce posadzić kwiatki i mówiła też coś, że może niekoniecznie mech, a również jakieś kwiaty w tych szczelinach między kamieniami. Schowam się tutaj z tej strony, bo będzie mniej wiało. No nic, no mi się podoba. A jak coś, to zawsze można, to będzie kiedyś rozebrać. To co? Aha, powiedziałem o kompoście, bo dzisiaj to nie będę się zajmował remontem. Odpocznę sobie od tego kopania, podnoszenia i tak dalej. Trzeba zrobić trochę porządku, a dokładnie wykosić trawę. I tak, ponieważ ta trawa jest z dużą ilością liści, to pomyśleliśmy, że można by skosić ją z koszem i pozbierać trochę materiału na kompost. Ja podejrzałem na Facebooku taki dość ciekawy patent na kompostowniki właśnie na liście, na trawę z liśćmi i spróbuję je też zrobić. Zrobię ze 2, a może 3. Kupiłem siatkę, mam pręty, to przez chwilę pobawię się w spawacza. Do zrobienia tego kompostownika z siatki, oprócz siatki, którą już kupiłem, leży tam na przyczepce, potrzebuję jeszcze prętów. 6 prętów z takich grubszych zbrojeniowych na 1,30 m i 6 prętów takich cienkich, które będą służyły za obręcz. Ponieważ kompostownik chcę, żeby był o szerokości 60 cm, no to te pręty mają 2 metry długości. Przyciąłem je już wcześniej, żeby Was nie zanudzać jakimś cięciem. Te pręty muszę jeszcze sobie wygiąć, bo chciałbym, żeby u góry były one wygięte, tak żeby nikt się o nie nie skaleczył, czy się na nie nie nadział. Także teraz jeszcze wygnę pręty, a potem już spawarka i działam. Żeby wygiąć te pręty, to potrzebuję coś solidnego, jakieś madło by się przydało, ale nie mam, więc skorzystam z przyczepki. I okej. To jeszcze potrzebuję wygiąć te pręty. Chciałbym mieć obręcz o średnicy 60 cm. I jak zmierzyłem właśnie to koło od traktora tyle ma, więc je sobie zastosuję jako wzorzec. No i super. Powiem Wam, że przydałby mi się jakiś fajny uchwyt. Niby mógłbym to zrobić na stole i wtedy byłoby łatwiej, ale nie chcę tego stołu wyjmować. Muszę trochę tylko dogiąć te końcówki. To nie apteka, to kompostownik. Chyba powinna zadziałać.
Ale zanim to jeszcze sobie wyspawam taki młoteczek, bo nie mam młotka, żeby ten żużel z tego skuwać potem. To zrobię coś takiego prostego. Wiecie co, ja nie będę tego spawania nagrywał, bo to kalecze strasznie. No to wyspawałem, wypełnię siatką i będzie gotowe. I gotowe. No i zrobiłem od razu 3. 2 pójdą pod lipę, a 1 pójdzie gdzieś tam do stawu kąpielowego, bo tam też jest sporo liści. No to zapełniłem 2 kompostowniki. Jakoś specjalnie nie upychałem tej trawy, znaczy tych liści i trawy, tak żeby tam był dostęp powietrza, żeby to się nie zakisiło. Trochę mało trawy, ale najwyżej później jeszcze będziemy dosypywać, znaczy później, w przyszłym roku mam nadzieję, że już w tym nie będziemy kosić. Gulliver, proszę Cię, przecież widzisz, że nagrywam, nie musisz przeszkadzać. Że wykosiłem trawę na siedlisku, jest porządek. Zostało mi po tym drenażu jeszcze trochę takiego brudnego żwiru, to jutro to pozgarniam i porozsypuję tutaj na tym podjeździe, bo to co rozsypywałem wcześniej już utonęło w glinie. I tam też troszeczkę wykosiłem przy stawie, napełniłem połowę tamtego kompostownika. Ale jak będę zgrabiał liście, odsuwał je od tej siatki, to myślę, że spokojnie go wypełnię. Będzie aż za dużo. A no i tą łąkę też już wypadałoby wykosić. Obiecałem Wam jeszcze opowiedzieć o targach, więc zacznę od złych rzeczy. Jeszcze nigdy w życiu nie byłem na targach, gdzie są takie tłumy. Tam po prostu te hale nie są za duże,
a wystawców była olbrzymia ilość. Było też bardzo dużo autorów, którzy rozdawali autografy. To ściągnęło tłumy ludzi, przez co tak naprawdę nie dało się skorzystać z tych targów, bo tam nie dało się stanąć przy stoisku i spokojnie pooglądać książki, czy nawet z kimś pogadać. Jeden wielki ścisk, trudno się w ogóle poruszać, także to było słabe. Natomiast to, co było fantastyczne, to połowa tego tłumu to była młodzież. Taka młodzież 14, 15, 16 lat. Super widok, że targi książki mogą ściągnąć taką ilość młodzieży. No to było fajne. Co kupiłem? Kupiłem 2 książki. 3 w zasadzie, ale 2 związane z Starym Domem. Mam książkę z serii Stary Dom w remoncie. Autorem jest pan Piotr Chorodyski. Malutki, nie przeszkadzaj. Fundamentowanie budynku drewnianego. Trochę późno, bo ja jestem w zasadzie już na końcu tych prac, ale tak jak się zapoznałem z książką, to mogę się pochwalić, że specjalnie błędów za dużo nie popełniłem. Książka ilustrowana, nie będę zdradzał jakoś specjalnie szczegółów. Pan Piotr myślę, że się nie pogniewa, jeśli powiem, że mówi on w książce o usterkach fundamentów, z jakich materiałów budowano, jak prawidłowo wykonać remont i jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniamy. Druga książka, też z tej samej serii. Tym razem autorem jest pani Monika Bogdanowska, pan Piotr Chorodyski i pani Katarzyna Sielicka. 7 zasad remontu budynku historycznego. Informacje o tych książkach dam w opisie do filmu. 7 zasad remontu budynku z takiej bardziej perspektywy, jak ja to odbieram, konserwatora zabytków. To są dobre praktyki, jak należy podchodzić do remontu. Tą książkę, jak i tamtą, bardzo polecam wszystkim tym, którzy kiedykolwiek spotkają się znajdą się w sytuacji, że będą remontowali stary dom i to wszystko jedno, czy robicie to samodzielnie, czy robicie to korzystając z ekip budowlanych. W przypadku remontu starego domu warto wiedzieć, jak powinien być on prawidłowo wykonany, chociażby po to, żeby móc kontrolować wykonanie. To, co mi w tej książce, co mi się bardzo w tej książce spodobało, podzielę się jednym rozdziałem, nawet nie rozdziałem, tylko częścią, to zasada czytelności interwencji. Otóż chodzi o to, żeby naprawiając czy wymieniając daną część, starać się zachować różnicę pomiędzy oryginałem a nowym elementem. Niekoniecznie postarzać go na siłę, a raczej starać się, żeby właśnie ta ingerencja, ta naprawa była widoczna, tak żeby ktoś mógł podejść do takiego domu i powiedzieć, że tu widzę wymieniony fundament, widzę, że jest nowa rolka z cegły, ale stare są te belki, a te belki są nowe. Tak, żeby on widział, jak ten dom, która część jest oryginalna, która część jest naprawiana, co się zniszczyło przez 80 lat w takim domu. Mi ta zasada bardzo podpasowała, bo trochę mi przeszkadzało to, że te nowe belki się odróżniają od starych, a teraz już wiem, że niekoniecznie muszę się tym martwić, a wręcz przeciwnie, wyszło na to, że postąpiłem zgodnie z zasadami. No i to tyle chyba o targach. Tak jak powiedziałem, linki do tych książek dam Wam w opisie do filmu. I na koniec małe ogłoszenie parafialne. W najbliższą niedzielę filmu nie będzie, także widzimy się za półtora miesiąca, nie, przepraszam, za 1,5 tygodnia w niedzielę. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc. Piękny kolor. Co to za drzewo? Muszę Marty zapytać.